Cześć, witam Was na moim kanale. W tym odcinku porozmawiamy, czy nawoływanie do bojkotu rosyjskich firm czy firm nadal działających w Rosji jest legalne. Zapraszam do oglądania. Czy konsumenci mają prawo do bojkotu, czy właśnie taki bojkot jest jednym z uprawnień konsumenta? Tutaj należałoby się jednak skupić na tak zwanym bojkocie konsumenckim, a nie bojkotowaniu konkurentów przez innych przedsiębiorców, żeby nie podpaść pod jeden z czynów, które są opisane w ustawie o nieuczciwej konkurencji. Tutaj przypominam, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa, że bojkot stanowi czyn nieuczciwej konkurencji tylko wtedy, gdy jest działaniem sprzecznym z prawem lub z dobrymi obyczajami. No i tutaj pojawia się pytanie, czy w danym na przykład przypadku taki bojkot prowadzony przez jednego przedsiębiorcę względem drugiego może być uznany za czyn nieuczciwej konkurencji. Tutaj jest konieczne wzięcie pod uwagę jego celu. Ustawa zakazuje przede wszystkim bojkotów motywowanych chęcią osiągnięcia korzyści ekonomicznych kosztem konkurenta. Za bezprawne natomiast nie mogą być uznane bojkoty ze względów ideologicznych, których celem jest przedstawienie stanowiska w określonej istotnej sprawie. Takie działania można uznać za dopuszczalny przejaw korzystania z wolności ekspresji. Prawo do bojkotu ideologicznego jest ściśle chronione przykładowo w USA, gdzie zgodnie z orzecznictwem właśnie Sądu Najwyższego tamtejszego podlega gwarancjom przewidzianych w pierwszej poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Tutaj mówimy o wolności słowa. Natomiast jak to wynika na tym naszym europejskim podwórku, jak to wygląda tutaj u nas? Nawoływanie do bojkotu jest również prawem konsumenta, co potwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Baldassi przeciwko Francji. To jest skarga numer 15.271/16. Europejski Trybunał Praw Człowieka zauważył, że w tej konkretnej sprawie konsumenci byli zwykłymi obywatelami, których działanie miało sprowokować, a także zaprosić do dyskusji na temat stosunków i problemów izraelsko-palestyńskich, co jest prawnie dopuszczalne. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprawa dotyczyła sytuacji, o której jest mowa w artykule 10 konwencji, który zapewnia dosyć wysoki poziom bezpieczeństwa wolności słowa. Przypominam, jak brzmi artykuł 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z artykułem 10 ustęp 1 każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych. I ustęp 2. Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom lub ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym w interesie bezpieczeństwa państwowego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłócenia porządku lub przestępstwu z uwagi na ochronę zdrowia i moralność, ochronę dobrego imienia i praw innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnieniu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powagi i bezstronności władzy sądowej. Właśnie takim przykładem, gdzie taka wolność słowa, która wynika z konwencji, ale także naszej polskiej konstytucji, jest ograniczona, jest sytuacja, która jest określona w artykule 117 paragraf 3 Kodeksu Karnego, czyli popieranie zbrojnej agresji na Ukrainę. Wracając do tej sprawy Baldassi przeciwko Francji, tam Europejski Trybunał Praw Człowieka zauważył, że działania konsumentów dotyczyły kwestii interesu publicznego i stanowił właśnie wypowiedź polityczną lub walczącą. Po angielsku tak zwany militant speech. Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie podkreślał, zgodnie z artykułem 10 ustęp 2 konwencji, istnieje bardzo wąski margines ograniczenia praw wolności słowa w sferze wypowiedzi politycznej lub w kwestiach dotyczących interesu publicznego, a niejednokrotnie wypowiedzi te mogą być często szokujące, kontrowersyjne i zjadliwe. Tak samo przenosząc właśnie ten wyrok na sytuację z bojkotem marek działających nadal w Rosji, czy pochodzących stamtąd, to sprzeciw konsumentów, którzy właśnie są oburzeni rosyjską napaścią i gardzą Putina, także tą ruską propagandą, która jest forsowana przez władze Kremla, która fałszuje obraz tej naszej rzeczywistości. Tutaj też należy zauważyć,
że na dalsze działanie w Rosji zdecydowały się firmy, które już do tej pory były dosyć wątpliwie etyczne. Przykładowo Nestle. Tutaj przypominam, że były oskarżenia o handlem dziećmi w Afryce, nawet był na tym kanale materiał o tym. Bayer, eksperymenty medyczne w trakcie II wojny światowej. Auchan, tutaj sprawa niewłaściwego traktowania pracowników w Polsce. Nawet tutaj w Polsce dosyć często spotykamy się z określeniem tej firmy mianem oszołomów w związku z takim nieetycznym zachowaniem. Pytanie, dlaczego w ogóle marki się wycofują z tej Rosji? Przecież to jest taki duży kraj, taki duży rynek. Otóż dlatego, że bojkot konsumencki jest bardzo skuteczny. Do tej pory właśnie takim najgłośniejszą sprawą takiego bojkotu konsumenckiego była walka z koncernem paliwowym BP. Przypominam, że w 2010 roku wybuchła platforma Deepwater Horizon na Zatoce Meksykańskiej i nastąpił katastrofalny wyciek ropy naftowej do zatoki, co spowodowało do tej pory największą katastrofę ekologiczną w historii. Pod silnym naciskiem opinii publicznej koncern BP musiał włożyć ogromne nakłady finansowe, aby zatamować ten wyciek ropy naftowej do morza oraz usunąć skutki tego wycieku. Właśnie wcześniej po tej katastrofy było bardzo dużo głosów do bojkotu tego koncernu. Bojkot przeniknął także do mediów głównego nurtu. Władze BP popełniły o tyle taki błąd, że początkowo go zlekceważyły. Natomiast w pewnym momencie nastąpiło bardzo znaczący spadek sprzedaży produktów BP na stacjach. W niektórych miesiącach spadek to był od 10 do nawet 30%. Co przełożyło się też właśnie na wyniki finansowe tej grupy BP, jeszcze bardziej położyło kurs cen akcji na giełdzie. Nawet wtedy dosyć popularne było, jak co niektórzy pewnie pamiętają, przerabianie tego zielonego logo BP na takie bardziej prześmiewcze. I generalnie ten koncern i logo było wyśmiewane przez konsumentów, więc marka dosyć sporo straciła. Przykład właśnie związany z bojkotem BP pokazał, jak silna jest siła społeczeństwa, co właśnie zresztą obserwujemy przy nakładaniu sankcji na Rosję i rosyjskie firmy, a także do nawoływania do bojkotu na firmy nadal działające w Rosji.